Cześć! Dziś pokażemy Wam, jak krok po kroku zorganizować wyjazd do Nowej Zelandii, czyli co warto wiedzieć, jakie formalności spełnić i jak uniknąć niemiłych niespodzianek. Wszystko, o czym opowiadamy, to efekt naszej miesięcznej podróży po obu wyspach, którą możecie zobaczyć w osobnym filmie. Przygotowania zajęły nam kilka miesięcy, więc jeśli planujecie podobny wypad, to ten film oszczędzi Wam sporo czasu. A na tapecie mamy dzisiaj podstawowe informacje, wymogi prawne, loty, jak poruszać się na miejscu, czyli autor, czy kamper, czy komunikacja miejska, zwiedzić jedną czy dwie wyspy, jak zorganizować kempingi, schroniska i szlaki, gdzie robić zakupy, jak zorganizować atrakcje oraz jakie pamiątki warto przywieźć do domu. A teraz zaczynajmy. Nowa Zelandia leży dosłownie na drugim końcu świata. Dalej od Polski chyba już się nie da i wszystko jest tu na odwrót. Najgorętsze miesiące przypadają na grudzień, styczeń i luty, gdy w Polsce jest 10 rano, w Nowej Zelandii jest 22, a jadąc na południe robi się coraz zimniej, a nie na odwrót. Jeśli chcecie celować w najlepszą pogodę, to rozpatrzcie styczeń i luty. Temperatury wtedy to około 25 stopni, a szanse na deszcz są najmniejsze. Niestety oznacza to również szczyt sezonu, a więc najwyższe ceny i najwięcej ludzi. Choć w kwestii ludzi to i tak jest ich tu znacznie mniej niż w innych popularnych miejscach. Mimo to noclegi, auta na wynajem i wstęp do najpopularniejszych atrakcji trzeba rezerwować 2 do 3 miesięcy wcześniej, bo popyt na nie jest bardzo duży. Na odwrót jest też ruch drogowy, bo poruszamy się tu po lewej stronie, dlatego jeśli planujecie prowadzić, to w pierwszych dniach bądźcie super uważni i nie spieszcie się. My pierwszego dnia z pośpiechu wjechaliśmy na ulicę pod prąd, ale na szczęście nic się nie stało. Walutą w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki, który w momencie publikacji tego filmu wart jest nieco ponad 2 zł. Niewiele kantorów w Polsce oferuje tę walutę, a jeśli już mają ją w ofercie, to raczej po niekorzystnych kursach. Najsensowniej mieć ze sobą kartę typu Revolut czy Zen i wypłacić gotówkę już na miejscu. A przy okazji, tutejsze banknoty są jednymi z najładniejszych, jakie przyszło nam wydać. Jako Polacy nie potrzebujemy klasycznej wizy. Trzeba jednak spełnić kilka formalności. Pierwsze to jest NZ, czyli elektroniczne zezwolenie na podróż. Wypełniacie je online lub w aplikacji, a koszt to około $20 nowozelandzkich. Potwierdzenie przychodzi w ciągu 2-3 dni i trzeba je mieć przy sobie w wersji drukowanej lub elektronicznej. Drugi, czyli opłata turystyczna IVL. Jest automatycznie doliczana do NZ i jest to $100, które trafiają na ochronę przyrody i rozwój turystyki. Czyli można powiedzieć, że już samą podróżą dokładacie swoją cegiełkę do dbania o kraj. Deklaracja podróżna jest darmowa i wypełnia się ją 24 godziny przed wylotem przez stronę internetową lub aplikację. W deklaracji m.in. trzeba zadeklarować, co wwozicie do kraju. I tu uwaga, Nowa Zelandia bardzo poważnie podchodzi do ochrony swojego ekosystemu. Każdy bagaż jest dokładnie skanowany i sprawdzany podczas biokontroli. Jeśli nie zadeklarujecie czegoś, co podlega kontroli, możecie dostać nawet $400 kary. Co więc należy zadeklarować? Przede wszystkim wszystkie produkty żywnościowe, roślinne i odzwierzęce, a także sprzęt mający kontakt z naturą, np. buty trekkingowe czy sprzęt kempingowy. Wszystko to ma na celu ochronę przyrody przed obcymi gatunkami. I dobrym przykładem jest historia oposów, które sprowadzono kiedyś dla futra, a dziś rozprzestrzeniły się po całym kraju i stanowią zagrożenie dla lokalnych gatunków, zwłaszcza ptaków nielotów, z których Nowa Zelandia słynie. A teraz pozostałe wymogi, czyli musicie mieć ważny paszport i wystarczająco pieniędzy, około $1000 na miesiąc lub 400, jeśli macie już opłacone zakwaterowanie. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto je wykupić, zwłaszcza jeśli planujecie trekkingi lub sporty ekstremalne. Najczęściej leci się do Auckland na północy kraju i taką opcję Wam przedstawimy. Lecąc z Warszawy do Auckland z Qatar Airways trzeba liczyć się minimum z jedną przesiadką i około 25 godzin lotu. Jest to najszybsza, ale też najdroższa opcja, bo rezerwując bilety pod koniec października na styczeń 2026, taka przyjemność będzie kosztować ponad 13 000 zł od osoby. Dlatego warto poszukać innych opcji, np. z 2 przesiadkami i przy odrobinie szczęścia można trafić na niewiele dłuższe loty o wiele niższych cenach. My korzystaliśmy z porównywarek typu Fru.pl i Skyscanner.com. Drugą popularną opcją jest wylot do Queenstown, miasta na południu Wyspy Południowej. Jednak lot taki jest droższy i dłuższy. Weźcie pod uwagę, że razem z dojazdami na lotniska i na pierwszy nocleg cała podróż zajmuje około 30 godzin. Po takim maratonie jedyne o czym się marzy to położyć się spać.
W praktyce więc dotarcie do Nowej Zelandii i powrót pochłaniają 4 dni, więc nie ma sensu lecieć tu na krócej niż 3 tygodnie. A jeśli jesteście ciekawi, ile wydaliśmy na całą wycieczkę, zachęcamy do subskrypcji, bo za jakiś czas wrzucimy na ten temat osobny film. Najbardziej praktyczne są 2 opcje. Wypożyczenie auta i noclegi w lokalach, albo kamper i spanie na kempingach lub na dziko. Komunikacja publiczna jest dość ograniczona, więc jeśli chcecie zobaczyć coś więcej niż miasta, to własny środek transportu to konieczność. My po analizie kosztów wybraliśmy auto. Wyszło taniej niż kamper, zwłaszcza przy nocowaniu częściowo na kempingach. Samochód rezerwowaliśmy 2 miesiące przed wylotem i już wtedy większość wypożyczalni miała puste stany. Ostatecznie znaleźliśmy coś w wypożyczalni Snap. Było dosyć drogo, ale sama wypożyczalnia była bez zarzutu. Pamiętajcie też, że oddanie auta na innej wyspie zwykle wiąże się z dopłatą około $1500. Nocowaliśmy mniej więcej pół na pół w lokalach i na kempingach, bo zabraliśmy ze sobą sprzęt kempingowy. Im wcześniej rezerwujecie, tym lepiej. My polecamy robić rezerwacje nawet 3 miesiące wcześniej. Jeśli jednak wolicie podróżować kamperem, to do wyboru macie 2 wersje. Zwykły kamper, który wymaga nocowania na kempingach, oraz kamper self-contained, czyli wyposażony w zamknięty obieg wody i toaletę, dzięki czemu można w nim legalnie spać na dziko. Ten drugi daje największą swobodę, ale też kosztuje więcej. W dodatku nawet mając takiego kampera na wielu popularnych kempingach i tak trzeba zrobić rezerwację z wyprzedzeniem, bo w sezonie miejsca rozchodzą się bardzo szybko. Jeśli macie więcej niż 3 tygodnie, to można pokusić się o zwiedzenie obu wysp, a jeśli mniej, to rozpatrzcie skupienie się na jednej, na przykład tylko południowej wyspie, która jest bardziej spektakularna i ma więcej niesamowitych atrakcji niż północna. Wszystko też zależy od tego, jakie atrakcje lubicie i koniecznie chcecie zobaczyć. Wyspa Północna jest pełna wulkanów, gorących źródeł, gejzerów i zielonych wzgórz. Znajdziecie tu też największe miasta jak Auckland i Wellington, Hobbiton, a także kulturowe centrum Maorysów, czyli Rotorua. Wyspa Południowa to raj dla miłośników natury i górskich widoków. Dominują tu Alpy Południowe, lodowce, fiordy i krystalicznie czyste jeziora. Jest mniej ludzi i zdecydowanie więcej dzikiej przyrody. Na podlinkowanym w opisie filmie pokazujemy przekrój kilkunastu lokacji z Wyspy Północnej i Południowej. Zwiedzanie tylko jednej wyspy będzie znacznie tańsze niż obu, bo odpadają koszta podróży pomiędzy wyspami i dopłaty za wynajem auta. Pomiędzy wyspami podróżuje się promem i do wyboru są 2 firmy – Blue Bridge i Inter Islander. Nie ma pomiędzy nimi większych różnic, także wybierzcie tą, która bardziej Wam pasuje. W Nowej Zelandii macie 2 główne typy miejsc noclegowych na łonie natury. Prywatne kempingi oraz publiczne kempingi i schroniska, którymi zarządza Department of Conservation, czyli w skrócie DOC. Z prywatnymi kempingami sprawa jest prosta. Znajdujecie taki, który Wam się podoba, płacicie i rezerwujecie miejsce. W przypadku tych publicznych też nie ma żadnej filozofii. Wszystko załatwiacie przez stronę DOC. Można tam zarezerwować zarówno kempingi, jak i schroniska. Niektóre kempingi DOC są darmowe, a inne płatne. Wszystko znajdziecie na ich oficjalnej stronie i mapce. W przypadku schronisk trzeba mieć ze sobą specjalne bilety, które kupuje się w punktach DOC. Część biletu przypina się do plecaka, a drugą wrzuca do skrzynki w schronisku. Ceny zależą od standardu. Te zarządzane mają zwykle lepsze wyposażenie i są nieco droższe, ale wciąż bardzo przystępne. Na stronie DOC można też opłacić wejścia na niektóre szlaki, które mają ograniczoną liczbę miejsc. Do takich szlaków należą niektóre szlaki Great Walks, jak na przykład Abel Tasman Coast Track czy Milford Track, na które miejsca można rezerwować raz w roku i rozchodzą się one bardzo szybko. Warto też pamiętać, że wiele szlaków, szczególnie tych dłuższych i kilkudniowych, zaczyna się i kończy w zupełnie różnych miejscach. Dojazd i powrót do auta mogą być więc wyzwaniem. Na szczęście działają prywatne firmy, które oferują transport na takie trasy. Często to jedyna sensowna opcja. Nie jest to tanie, ale czasem po prostu nie ma innego wyjścia. W opisie pod filmem wrzucimy linki do kilku takich firm z południowej wyspy. W Nowej Zelandii zakupy spożywcze najlepiej robić w dużych sieciówkach. I tu królują 2: Pack and Save oraz Woolworths. Pack and Save to najtańsza opcja. Sklepy wyglądają trochę jak hurtownie, ale za to ceny potrafią być nawet o 20 czy 30% niższe niż w innych marketach, a jakość jest bez zarzutu. A na koniec coś zdecydowanie przyjemniejszego, czyli pamiątki. Czyli co warto przywieźć z Nowej Zelandii, żeby wspomnienia z tego miejsca zostały z Wami na dłużej.
Miód Manuka to absolutny klasyk i jeden z symboli Nowej Zelandii. Ma wyjątkowe właściwości lecznicze i antybakteryjne, a jego smak jest intensywny, ziołowy i lekko gorzki. Kupując zwróćcie uwagę na oznaczenie MGO. Im wyższe, tym silniejsze działanie, ale też wyższa cena. Już powyżej 250 MGO to dobra jakość, a te z wartościami powyżej 1000 potrafią kosztować fortunę. Nowa Zelandia to królestwo owiec i większość to owce merino, których wełna jest lekka, ciepła i przyjemna w dotyku. Warto szukać lokalnych marek, bo w turystycznych sklepach ceny bywają mocno zawyżone. Jeśli szukacie czegoś związanego z kulturą Maorysów, to idealną pamiątką będzie pounamu, czyli zielony jadeit, symbol siły, odwagi i więzi z przodkami. Najczęściej kupicie go w formie naszyjników o tradycyjnych maoryskich kształtach. Równie piękne są muszle paua, występujące tylko w wodach wokół Nowej Zelandii. Według Maorysów chronią przed negatywną energią i wspierają kreatywność. Możecie kupić je w sklepie lub przy odrobinie szczęścia znaleźć na plaży. No i wiadomo, jak Nowa Zelandia, to i Śródziemie. Fani Władcy Pierścieni i Hobbita znajdą tu masę gadżetów. Mapy, bluzy, figurki, a nawet repliki pierścienia. Warto też zajrzeć do sklepów Weta Workshop, które tworzyły filmowe rekwizyty. A jeśli nie macie już miejsca w bagażu albo budżet się nieco skurczył, weźcie po prostu czekoladę Whitakers. Świetną opcją są też lokalne wina. I to już wszystko, co warto wiedzieć przed podróżą do Nowej Zelandii. Jak widzicie, jest kilka formalności, trochę planowania, ale nagrodą jest podróż do jednego z najpiękniejszych krajów na świecie. Jeśli ten film był dla Was pomocny, zostawcie lajka i subskrybujcie kanał. A w kolejnym filmie opowiem Wam nieco więcej o kosztach takiego wyjazdu.